Dżentelmeni przy stole, witam serdecznie w krótkim unboxingu gry, którą polecił mi Galatolol, którą jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale jeśli ktoś lubi gry typu Social Deduction, czyli łapanie paranoi, kto jest zdrajcą, czy przypadkiem to my nie jesteśmy zdrajcą, bo w tej grze tak naprawdę nie wiemy do pewnego momentu, czy to my jesteśmy tytułowym scapegoatem, czyli kozłem ofiarnym, czy jest nim ktoś inny z naszej drużyny. No to polecam grę do sprawdzenia. Sam jeszcze nie grałem, ale z tego co Janek opowiadał, to zapowiada się niezła jazda. Ale od razu też uprzedził, że jest to gra, w którą z marszu trzeba zagrać 3-4, kilka partii, żeby złapać tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, bo zasady są proste. Tak naprawdę losujemy na początku gry, kto jest kozłem ofiarnym. W przypadku, powiedzmy, 4-osobowej rozgrywki 3 osoby będą miały prawidłową informację, że kolor żółty, że kozioł żółty jest tym kozłem ofiarnym, a żółty kolor będzie miał informację, że na przykład czerwony jest kozłem ofiarnym, więc będzie święcie przekonany, że musi dogadać się po cichu z resztą chłopaków i wskazać im czerwonego jako ofiarę. Więc tworzy się tu taka bardzo dziwna gra nad stołem, w której po pierwsze chcemy się dowiedzieć, czy to nie my jesteśmy tym przysłowiowym kozłem ofiarnym, a także jak uprzedzić go, kozła ofiarnego, zanim on poleci na policję i nas sprzeda, bo jesteśmy tutaj szajką kozłów, które zrobiły jakiś tam po prostu napad swojego życia. Niestety wiedzą też, że policja jest już na ich tropie. No i trzeba kogoś wystawić. Tytułowego kozła ofiarnego. Zastanawiałem się, jak to tak naprawdę działa, no bo w przypadku rozrywki 4-osobowej 3 osoby wiedzą, powiedzmy, jaki jest kolor tym kozłem ofiarnym. No to dlaczego na przykład już nie pójść od razu na akcję właśnie frame, czyli wydanie i tak dalej, czyli wrobienie, o, to będzie dobre słowo. I tak na zasadzie po prostu ślepego strzału może się uda. Gra jednak jest bardzo fajnie pomyślana, bo żeby przede wszystkim odbyła się akcja wrobienia, to muszą zniknąć te 2 kamyczki, czyli muszą gracze pozbierać te kamyczki i dopiero wtedy się aktywuje ta opcja wrobienia. To raz. A 2, następuje głosowanie, czyli powiedzmy osoba głosująca na 3-4 decyduje, że powiedzmy kolor niebieski jest tym kozłem ofiarnym. No i jeśli wszyscy gracze pozostali poza samym kozłem mają kolor niebieski na łapce, bo mamy tam zawsze 2 karty na ręce, no to sprawa się udało się wrobić kozła ofiarnego. Ale jeśli nie wszyscy będą mieli na rączce poza kozłem ofiarnym, ktoś jeszcze nie będzie miał odpowiedniego koloru, no to akcja wrobienia się nie udała, a kozioł ofiarny już wie, że jest kozłem ofiarnym i zostaje mu pójść na policję i zgłosić szajkę do odsiadki. A więc w grze po prostu wędrujemy sobie między tymi pomieszczeniami, które zazwyczaj pomagają nam odkrywać karty. Na przykład tu jest takie składowisko staż, gdzie mamy 3 losowe karty. Można podejść, wziąć zakrytą kartę i wymienić sobie z jakąś z naszych. Oprócz tego zawsze na koniec akcji musimy wziąć kartę z góry pomieszczenia, czyli którąś z tych na górze, tam gdzie wylądujemy. Czyli jeśli pójdziemy na spy, no to wiadomo, że po akcji obejrzyj rękę innego gracza, będę musiał odrzucić jedną swoją kartę i wziąć niebieską. Jeśli jestem czerwonym graczem i mam na ręku kartę czerwoną, no to musi to być karta czerwona. No i gra tak naprawdę uczy nas odczytywania informacji, działań innych graczy. Dlaczego wystawiają te karty. Czyli musimy jak najszybciej tak jak połapać się, czy jesteśmy po dobrej stronie, w cudzysłowiu,
czyli po stronie większości, która chce wrobić koza ofiarnego, czy jednak to my jesteśmy tym kozłem ofiarnym. Więcej o samej grze, o przebiegu rozgrywki, uczeniu się tej gry będzie za jakiś czas na naszym kanale, więc nie będę spoilerował, ale jeśli szukacie gdzieś tam w okolicach Mikołajków gry w stylu Avalon, Resistance, Insider, In the Groove, Inka, czyli takich ukrytych tożsamości w grach, no to polecam, bo zapowiada się gra naprawdę ciekawie, ale to już więcej innym razem. Tak wygląda gra Scapegoat. Dzięki serdecznie za obejrzenie i pozdrawiam, hej.